Witam Was w nowym filmiku na kanale Unbridled Buffalo, czyli polskim kanale poświęconym głównie Korei Południowej i K-popowi, gdzie znajdziecie wszystko, czego dusza K-popera i fana Korei pragnie. Więc jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to kliknijcie czerwony przycisk tam na dole, żeby zasubskrybować nasz kanał i oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco i żeby nie przegapić ani jednego filmiku. Zauważyłyśmy ostatnio, że lubicie pogadanki na naszym kanale, czyli takie filmy, w których wyrażamy swoje zdanie na jakiś konkretny temat. Czy robię to ja, czy robi to An, czy robimy to obie, więc uznałyśmy, że skoro lubicie taką formę, to pora nagrać więcej takich filmów. Mamy całkiem sporo pomysłów, będziemy je publikować, więc wyczekujcie. Ale zauważyłyśmy też, że lubicie odpowiadać na nasze zdanie w komentarzach, więc pamiętajcie, że pod tym filmikiem też czekam na wasze komentarze, co sądzicie o tej sprawie, o której powiem w dzisiejszym filmiku, a dziś porozmawiamy sobie o tak zwanych sasengach, czyli o fanach, którzy mają taką obsesję na punkcie idola lub jakiejś konkretnej grupy, ale to zazwyczaj jest na punkcie jednej osoby, jednego idola, że są w stanie tą osobę wręcz skrzywdzić albo nawet doprowadzić do śmierci. Być może wiecie, być może nie, ale ostatnio K-popowa grupa Ace miała dość nieprzyjemną sytuację, chociaż określenie tego, co się stało nieprzyjemną sytuacją, to jest jedno wielkie niedomówienie, ponieważ doszło do ataku na grupę z użyciem superglue, czyli po prostu z użyciem kleju. I zanim ktokolwiek z was pomyśli, co niby można komuś zrobić za pomocą kleju, to się dobrze zastanówcie, bo jak się okazuje, to przez klej można nawet kogoś zabić. W przypadku Ace był to atak na ich vana, polegający na tym, że wylano klej na niektóre partie samochodu, tak żeby spowodować ich nieprawidłowe działanie i w efekcie czego doszłoby do wypadku, czyli oczywiście było to bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub nawet życia członków Ace, ale na szczęście wszystko zauważono w porę, co nie zmienia faktu, że członkowie Ace teraz żyją w strachu przed tym, co mogło się wydarzyć i przed tym, co tak naprawdę może się jeszcze wydarzyć, ponieważ nigdy nic nie wiadomo i nawet jeżeli zauważono, że z tym vanem coś było nie tak i że mógł być wypadek, że mogło im się coś stać, to oni w tym momencie mają w głowie, że ktoś ich próbował, mówiąc wprost, zabić. I ja się nie dziwię, jeżeli patrzymy na statement wytwórni, ponieważ wytwórnia wydała oświadczenie, w którym powiedziała, że oczywiście cała sprawa już jest pod kontrolą, zajęli się tym i że członkowie są pod opieką psychologów, ponieważ sami przyznali, że są w strachu i ich grafik został zmieniony, żeby odpoczęli, żeby jakby doszli do siebie po tym wszystkim. I ja się nie dziwię zupełnie, ponieważ jakbym ja się dowiedziała, że ktoś próbował, że ktoś majstrował, grzebał przy moim samochodzie po to, żeby doprowadzić do wypadku, to człowiek już nigdy po takim czymś nie jest taki sam tak naprawdę i jedyne o czym myśli później to o tym, że ktoś chciał mnie skrzywdzić i zastanawiacie się wtedy dlaczego. W tym konkretnym wypadku, w tej konkretnej sytuacji są pewne podejrzenia co do tego, kto może za tym stać i widziałam dość sporo dyskusji w internecie pomiędzy fanami Ace, którzy podejrzewali były fansite, czyli po prostu byłą stronę internetową poświęconą Ace, że to właśnie ci ludzie za tym stoją, ponieważ oni zostali zbanowani, nie mają wstępu na koncerty, na fansigny przez swoje chamskie wręcz zachowanie, bardzo nieodpowiednie zachowanie. Wytwórnia ich zbanowała, więc nie mieli wstępu na żadne wydarzenia związane z Ace, więc teraz trzeba się po prostu mścić. I dowiedziałam się też, że te same osoby podobno, a przynajmniej jakby fani Ace są tego pewni, że te same osoby tego samego dnia rozpuściły plotki, jakoby jeden z członków spotykał się z zajętą już dziewczyną, czyli jakby tego jest coraz więcej i więcej, ale posunięcie się do takiego czynu to się nie powinno w ogóle wydarzyć. Oczywiście nic nie zostało potwierdzone, w sensie kto to zrobił i dlaczego to zrobił, ale możemy się domyślić, jak tragiczne w skutkach byłoby to zdarzenie, ten incydent, gdyby ktoś nie zauważył, że z tym vanem coś jest nie tak. I to nie jest pierwszy taki incydent, jeżeli chodzi o klej, ponieważ Juno z TVXQ w 2006 roku miał ten sam problem, znaczy podobny problem, a nawet gorszy, ponieważ wtedy fanka, nie wiem czy w ogóle można to tak określić, fanka pomieszała sok z klejem, a raczej dolała trochę kleju do jego soku i on to wypił. On to wypił, więc to nie było tak, że ktoś to zauważył, ponieważ to już się stało. Menadżer zauważył, że coś faktycznie jest nie tak i w porę zawieziono go do szpitala i oczywiście się uratował, wszystko skończyło się dobrze, ale to nie zmienia faktu, że to już jest, mówiąc wprost, próba zabójstwa kogoś. I ja nie rozumiem, jak działają tacy ludzie, bo jeżeli ktoś ma obsesję na punkcie idola, to jest jedno. Jeżeli ktoś, powiedzmy, załóżmy, ma ołtarzyk
stworzony ze zdjęć jakiegoś idola, to nawet to jeszcze nie jest obsesja, tylko to jest fanatyzm. I jeżeli ktoś zaczyna kogoś śledzić, to już tu jest coś nie tak i to już jest ewidentnie obsesja, ale jeżeli ktoś próbuje kogoś skrzywdzić, to to już jest po prostu chore. W K-popie jest mnóstwo historii z sasengami, więc jeżeli jakakolwiek historia z przeszłości lub z teraz wam przyjdzie do głowy, to dajcie znać, rzeczywiście opiszcie ją w komentarzach, ale mi się wydaje, a przynajmniej ja w swojej pamięci mam mnóstwo historii właśnie z takimi osobami związanych z EXO. I EXO w przeszłości miało mnóstwo problemów tego typu, zaczynając od dziewczyn, które zgoliły sobie włosy, przebrały się za facetów i później weszły do łazienki EXO, przez misia, pluszowego misia, który miał w oku zamontowaną kamerę i później były zdjęcia z tej kamery w internecie, czyli to są takie naprawdę upiorne rzeczy i ja na miejscu K-popowych idoli byłabym przerażona. I nie dziwię się też, że są takie sytuacje, że idole nie przyjmują prezentów od fanów, ewentualnie przyjmują te prezenty od fanów, ale później tak naprawdę przejmuje je wytwórnia i sprawdza, upewnia się, czy to na pewno jest w porządku, a jeżeli chodzi na przykład o jedzenie, to ja bym tego na miejscu idoli po prostu nie tykała, bo jak widać, w każdym momencie coś może się stać i nawet jeżeli nie jest to, powiedzmy, tak jawny atak jak ten samochód, czy jak ten sok, to może być to, powiedzmy, właśnie prezent od fana, może być to zwykły batonik albo zwykłe ciastka i taki idol będzie zainteresowany takim upominkiem, ponieważ, powiedzmy, nigdy nie jadł takich ciastek, bo one są z innego kraju, zje je i później to się po prostu tragicznie skończy. Więc ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak coś takiego mogło dotknąć Ace, szczególnie, że ja uwielbiam Ace, widziałam ich na żywo i nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek chciał ich skrzywdzić, a nawet jeżeli ktoś ma takie myśli w głowie, to pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego wy w ogóle o tym myślicie? Dlaczego wam przejdzie taka idiotyczna myśl przez głowę i dlaczego wprowadzacie to w życie? Dlaczego chcecie kogoś skrzywdzić? Dlaczego chcecie, żeby ten ktoś nie istniał wręcz? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to w sumie mam dwie opcje. Po pierwsze, taka osoba myśli, że Oppa nie może być jej, ponieważ Oppa nie zwraca na mnie uwagi. Ja kocham Oppę najbardziej na świecie, ale on nie zwraca na mnie uwagi i nie chce, żebym była jego i on nie chce być mój, więc nie będzie należał do nikogo. czasem też na sasengów mówi się antyfani, że to nie są ci obsesyjni fani, tylko wręcz przeciwnie, ich wrogowie, antyfani, nienawidzą ich. W jakim stopniu trzeba kogoś nienawidzić, żeby próbować kogoś skrzywdzić? Niestety takie osoby istnieją i o sasengach mówi się mnóstwo i bardzo dużo w internecie, bardzo jest o tym głośno i w momencie, kiedy wy sobie wpiszecie w Google saseng i jakikolwiek zespół, to prawdopodobnie wyskoczy wam mnóstwo newsów, mnóstwo historii. To jest bardzo drażliwy temat, jeżeli chodzi o fanów K-popu, ponieważ takie rzeczy zdarzają się coraz częściej, chociaż powiem szczerze, że ostatnio było o tym ciszej, nie było aż tak dużo takiej sytuacji, bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy ja wchodziłam w K-pop i w momencie, kiedy ja poznawałam EXO, to właśnie EXO było takim zespołem, który miał najwięcej problemów z sasengami, z takimi obsesyjnymi fanami, którzy wciskali kamery wszędzie, gdzie się da, właśnie tak jak w misia, tak jak powiedziałam wcześniej, ewentualnie próbowali się włamywać do mieszkań, albo ta toaleta, ta łazienka, to są sytuacje w ogóle z kosmosu jak dla mnie jest nie do pomyślenia, że to się może stać, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że mimo wszystko, mimo tej ochrony, którą mają idole, ponieważ zawsze idą z ochroną, z menadżerem czy ze staffem, to mimo wszystko ci ludzie, te sasengi, oni mają takie umysły, że są w stanie tak to zaplanować, że to brzmi i wygląda co najmniej jak najlepszy, zasługujący na Oscara film kryminalny. Jakim cudem te dziewczyny weszły do ich łazienki? Tylko dlatego, że zgoliły włosy, żeby miały krótkie włosy, przebrały się za facetów i nagle znalazły się w łazience EXO. Jak to się w ogóle stało? I jak doszło do tego, mimo tego, że wszędzie jest monitoring, jak doszło do tego, że ten van, Ace, który czekał na nich, ponieważ oni mieli mieć próbę i po próbie mieli tym vanem wracać do siebie do dormu, jak do tego doszło, że ten Clay się tam znalazł? I dlaczego nikt tego nie zauważył wcześniej? Więc ja jestem przerażona tym, co mogło się wydarzyć, gdyby nikt nie zauważył, że z tym vanem było coś jednak nie tak i jakby nie rozumiem, dlaczego to się przytrafiło Ace. Ja uwielbiam Ace, kocham ich muzykę. Jeżeli jeszcze nie znacie ich twórczości, to jak najbardziej polecam. Obczajcie sobie, bo naprawdę warto. Tworzą coś niesamowitego, świetnego i sami są świetni. Ale
jakby problem tkwi w tym, że jeżeli którykolwiek idol, nawet nie Ace, ma słabszą psychikę i coś takiego się przytrafia, to to nie jest od tak, że idzie sobie, nie wiem, do psychologa, do psychiatry, weźmie sobie kilka tabletek i już jest lepiej po tygodniu. Nie. To wydarzenie będzie się za nim ciągnęło przez miesiące, tygodnie, miesiące, lata może nawet i może doprowadzić do tego, że jego stan psychiczny, zdrowia psychicznego się pogorszy, wpadnie w depresję, a przecież dobrze pamiętamy, co się wydarzyło w zeszłym roku i co się wydarzyło ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o depresję i o idoli, więc to może być naprawdę tragiczne skutki. No nie rozumiem, jestem tak zbulwersowana tą sytuacją i tak mnie ona dotknęła, bo tak jak powiedziałam, uwielbiam Ace. Ja boję się, po prostu boję się pomyśleć, co mogło się wydarzyć i co może się wydarzyć. Nie tylko tej grupie, ale komukolwiek innemu, jakiemukolwiek innemu idolowi na tym świecie. Jeżeli takiej osobie wpadnie tutaj do głowy, że nie wiem, że wleje klej do soku, tak jak było to w przypadku Juno. Oczywiście pod takie sasengowe zachowania podchodzi też to, co się dzieje na lotniskach w Korei, co też mogliście poniekąd zobaczyć na naszym vlogu z przyjazdu do Korei, jak ludzie się rzucili wręcz na NCT w momencie, kiedy oni byli na tym lotnisku i oni nie wiedzą wtedy, co to jest prywatność, intymność też nie. Ich to kompletnie nie obchodzi, mają to gdzieś, ponieważ oni chcą być jak najbliżej swojego idola, chcą być jak najbliżej swojego opy i wtedy wsadzają temu opie telefon w twarz. Dokładnie tak to wygląda. Jeżeli widzicie czasem nagrania z lotnisk, to widzicie, że przestrzeń, jaką ma idol dla siebie, jest mniej więcej taka i on jak najchętniej by się trzymał sam by siebie objął, żeby się po prostu od tych ludzi odgrodzić. Jest różnica między tym stanem, kiedy ktoś jest sasengiem i powiedzmy właśnie śledzi idoli albo totalnie nie szanuje ich prywatności i wsadza im telefon, kamerę, cokolwiek, aparat w twarz. To jest różnica między tym, a między tym kolejnym stadium, nazwijmy to, kiedy ta osoba z jakichś dziwnych przyczyn postanawia skrzywdzić tych idoli. Był kiedyś w internecie taki artykuł albo filmik, nie pamiętam dokładnie, bo to było jakiś czas temu, gdzie był to wywiad z Sasengiem, z dziewczyną, która właśnie była takim obsesyjnym fanem i ona się wypowiadała, jak się zaczęło, dlaczego się to zaczęło i tam ona powiedziała, że ona jakby zaczęła od tego, że chciała wiedzieć jak najwięcej o konkretnej osobie, o konkretnym idolu, chciała go poznać lepiej i potem wpadła w obsesję, a potem było coraz gorzej i gorzej. Każdy z nas tak naprawdę zaczyna od tego samego. Wszyscy chcemy poznać jakąś grupę, wszyscy chcemy poznać fakty na temat idola, którego lubimy, który się nam podoba, czy którego twórczość cenimy. Po prostu chcemy znać takie fakty, ale co musi pójść nie tak, żeby od tej chęci poznania tej osoby doszło do tego momentu, kiedy chcemy go tylko dla siebie i to do tego stopnia, że jesteśmy w stanie zrobić mu krzywdę, byle tylko nikt inny go nie posiadał. Oczywiście są też troszeczkę lżejsze etapy bycia sasengiem, jeżeli można to w ogóle nazwać lżejszym etapem bycia sasengiem, jeżeli ktoś kradnie twoje skarpetki, jak było to w przypadku Jimina chyba. Była jakaś taka sytuacja, że dziewczyna ukradła jego skarpetki. Była też sytuacja z bokserkami Dio z EXO. Takie rzeczy się podobno zdarzają. Jeżeli są tutaj jacyś fani Ace, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Napiszcie jak wy się czujecie. Ja mam nadzieję, że chłopaki szybko poczują się lepiej, że dojdą do siebie i że już nikt nie będzie chciał ich skrzywdzić i że osoba, która jest za to odpowiedzialna, zostanie złapana. Oczywiście ja nagrywam to w momencie, kiedy jeszcze nie ma informacji na ten temat, więc nie wiem, kiedy ten film do końca zostanie opublikowany na naszym kanale, możliwie jak najszybciej, ale być może jak już będzie opublikowany, to już się dowiemy, co się wydarzyło dalej i kto za tym stoi. Mam nadzieję, że tak będzie, naprawdę mam nadzieję, że tak będzie, że ta osoba zostanie złapana, ale mam nadzieję też, że ten filmik wam się spodobał, więc zostawcie łapki w górę, jeżeli tak, jeżeli chcecie więcej filmików na takie tematy, podobne lub inne, lub macie propozycje innych tematów, na które możemy pogadać, to też napiszcie to w komentarzach. I przypomnę, że ostatnio włączyłyśmy na naszym kanale możliwość wspierania i najniższy próg to 5 zł. Zobaczcie sobie, link znajdziecie w opisie, możecie też kliknąć przycisk wesprzyj koło nazwy naszego kanału, a ja się z wami żegnam i naprawdę mam nadzieję, że takie sytuacje już się nie będą powtarzać, ewentualnie będzie ich coraz mniej i coraz mniej i coraz mniej, ale jak tak myślę teraz o tym, to nagle mam w głowie mnóstwo myśli. Nie tylko o tych takich sytuacjach z lotnisk, czy właśnie kamery, czy cokolwiek innego, czy włamywanie się do łazienek, do garderoby, czy gdziekolwiek indziej, ale mam też w głowie takie obsesyjne zachowania. Nie, przypomniało mi się najgorsze. Boże, nie. Było dość sporo takich sytuacji w życiu, jeżeli chodzi o najróżniejsze zespoły K-popowe, że idole dostawali od sasengów zdjęcia bardzo, ale to bardzo
niesmaczne, obrzydliwe zdjęcia, gdzie na przykład Luhan z EXO, w momencie kiedy jeszcze był w EXO, dostał zdjęcie przedramienia dziewczyny, jak miała napis Luhan po całości, ale wycięte nożem, prawdopodobnie żyletką, nie wiem czym, to był krwisty napis Luhan i to jest straszne. Oni dostają takie zdjęcia, a nawet gorsze zdjęcia, jak dziewczyna krwią, nie chcę do końca mówić skąd, też wypisała list do swojego idola, takie rzeczy się zdarzały i to jest naprawdę straszne. I ja nie rozumiem, nawet jeżeli ta osoba chce, żeby ten idol zwrócił na nią uwagę, bo ona ma aż tak ogromną obsesję na jego punkcie, to dlaczego ta osoba uważa, że takie zachowanie, wycięcie sobie w skórze jego imienia pomoże? Nie wiem, czy to jest branie na litość w tym momencie, czy co? Czy ona sobie myśli, że jeżeli wyślę mu takie zdjęcie, to on się przestraszy i wtedy jakby od razu się z nią skontaktuje, żeby jej pomóc? Nie, to tak nie działa, to kompletnie tak nie działa. Nie chcę w ogóle nawet o tym myśleć, bo coraz więcej takich rzeczy mi przychodzi do głowy, takich sytuacji z przeszłości, które miały miejsce, które są naprawdę i nie powinny się wydarzyć w mojej głowie, więc czekam na wasze komentarze, łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym filmiku na naszym kanale.